What the f... Po co to kupiłem? Sam nie wiem. Hello there, z tej strony LEGO Hero Polska. W dzisiejszym odcinku zapraszam was na recenzję gazetki LEGO Star Wars z dodatkiem TIE Advance Dartha Vadera. Na okładce mamy klasyczne informacje, logo LEGO Star Wars, informacje o komiksie i o plakatach. Cena 19,99 pozostaje bez zmian. Tym razem poza samą konstrukcją dostajemy jeszcze limitowaną kartę z Darthem Sidiousem i Darthem Vaderem. Spis treści dla fanów gazetek. Komiks pierwszy. Komiksy z gazetek raczej rzadko czytam, ale tym razem może się skuszę, oczywiście ze względu na tematykę Wojen Klonów. Prace konkursowe, najróżniejsze łamigłówki, drugi komiks związany z naszą zabawką. Jest też instrukcja do naszego TIE oraz informacje techniczne o tym statku. No i na koniec zawód, ponieważ w następnej gazetce znowu dostajemy mikrostatek, konkretnie TIE Striker, a nie, czekajcie, to statek Jody. Ciekaw jestem, kto to projektował, bo mi to właśnie bardziej przypomina TIE Strikera, a nie statek Jody. Zawsze myślałem, że Blue Ocean mnie nie docenia i na przykład nie wysyła mi gazetek do recenzji. No ale tym razem mnie docenili, ponieważ wydali specjalną gazetkę dla mnie, konkretnie LEGO Ninjago Hero. Trochę się pomylili, wolałbym Star Warsy, ale nie narzekam. Konstrukcja, tak jak ostatnio zwykle, zapakowana w papierowy blister. Będę się tutaj doszukiwał jakichś plusów tej gazetki. Mamy całkiem fajny design tego tła, tej planety Mustafar. No i tak się prezentuje złożony statek. No, pod względem konstrukcji, co ja mogę dużo mówić, po prostu szału nie ma. Jest on wzorowany nie aż tak najgorzej, no ale wiadomo, nie ma też tutaj jakichś strasznie rozwiniętych, nowoczesnych technik budowania. Szkoda, że nie mamy na przykład nadrukowanego elementu kokpitu, bo on często trafiał do gazetek, no a tutaj mamy zwykły klocek. Jak już jesteśmy przy doszukiwaniu się plusów na siłę, no to z elementów też nie ma tu jakoś strasznie ciekawych, no ewentualnie te dwa okrągłe z tyłu, ale nie wiem, do czego można byłoby je wykorzystać. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł, to piszcie w komentarzach. A tak się prezentuje TIE Advance, obok TIE Advance Dartha Vadera, również nie w skali minifigurkowej, ale konkretnie tego z zamku Vadera. Jak widzicie, też on jest trochę mniejszy, no ale oczywiście tam już zmieści się przynajmniej nasza minifigurka. Niestety ja nie posiadam tej pełnoprawnej wersji, która była w oddzielnych zestawach. Mam nadzieję, że LEGO gdzieś niedługo zrobi nam jej jakiś remake. Jeśli ktoś chce się bliżej przyjrzeć temu TIE-owi, albo ogólnie zobaczyć zamek Vadera i nie widział na moim kanale, to zapraszam, link w prawym górnym rogu do recenzji. Podsumowując, uważam, że jest to najgorzej wydane 20 zł przeze mnie w ostatnim czasie. No ale wiadomo, czego nie lubi się dla widzów. Sama konstrukcja nie jest odwzorowana najgorzej, powiedzmy, że kształtem przypomina to, co widzieliśmy w filmach i serialach. Tak jak wspomniałem, jednak szkoda, że nie dostajemy nadrukowanego elementu, który i tak nie jest w ogóle unikatowy. No a poza tym szkoda też tak naprawdę, że te gazetki kiedyś jak kupowałem, to właśnie pod elementy. A ich tutaj też nie dostajemy jakoś strasznie dużo. Niestety w następnym magazynie również dostajemy statek, ale mam nadzieję, że to dlatego, że Blue Ocean szykuje nam coś porządnego na magazyn po tym magazynie, na przykład jakąś figurkę, fajnie byłoby zobaczyć już Shock Troopera z kanonierki Gwardii Coruscant, no albo jakiegoś innego klona. Napiszcie koniecznie, jaką figurkę chcielibyście zobaczyć w następnej gazetce, po następnej gazetce. Każdemu, kto napisze, przypnę serduszko w komentarzach. A to już na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja się z wami żegnam, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i na razie.